W zimnym łóżku leży stary człowiek, który od jakiegoś czasu jest ciężko chory. Za oknem widać ciemnoszare niebo, a wiatr szeleści w liściach. Ciszę przed burzą nagle przecina przyprawiające o zawał krakanie. To duży, czarny kruk. Ląduje na parapecie. W tym momencie krewni stojący wokół łóżka chorego zaczynają płakać. Wiedzą, że ptak to zły omen i że nie znalazł się tu przypadkiem, ale że jest posłańcem śmierci. Angielski ksiądz Frederick Lee jest autorem książki pod tytułem Błyski po zmroku. Znajdują się w niej liczne opowieści o duchach, których śladami wyrusza Lee. Wśród nich wyróżnia się zwłaszcza ta dotycząca potwornego ptaka, który przerażał mieszkańców West Drayton. Ptak osiedlił się w krypcie pod kościołem i wierzono, że stworzenie tam straszy. Ponoć w świętym budynku słyszano różne dziwne dźwięki, a zwykle przesądny kościelny musiał przysiąc, że rzeczywiście był świadkiem jakichś niewytłumaczalnych zdarzeń. Paru mężczyzn szukało źródła tych dziwnych, skrzeczących dźwięków i znaleźli je w jednym z otworów wentylacyjnych grobowca. Tam zobaczyli ogromnego, czarnego kruka siedzącego na trumnie. Pracownicy zatkali dziurę i dostęp, ale kruk dalej tam powraca. Czasami leci prosto do kościoła i wydaje się, jakby ze złością krzyczał na zgromadzonych wiernych. Ludzie do tej pory się go boją, ponieważ uważają ptaka za wysłannika piekieł, który zatruje im życie i przyniesie nieszczęście. Kościelni dzwonnicy nie wierzą w przesądy o upiornym ptaku. Kiedy pewnego wieczoru ministranci przybiegają, aby im powiedzieć, że przez plebanię przelatuje wielki kruk, uparli się, aby zakończyć ten nonsens. Uzbrojeni w kije i kamienie poszli na miejsce i tam zastali latającego wysoko nad krokwiami ptaka. Od razu ruszyli za nim w pogoń. Uderzony kilkakrotnie ptak spadł niżej, gdzie dosięgły go już kije. Ze złamanym skrzydłem nie był już w stanie latać. Upadł na ziemię i nagle, szaleńczo skrzecząc, zaczął się rzucać. Dzwonnicy nadal go bili, jednak po pewnym czasie ze zdziwieniem zauważają, że tam, gdzie powinna już leżeć kupa mięsa i piór, nie było już nic. Wydawało się, jakby ptak wyparował. Ale gdzie? Czy był to wysłannik zaświatów, który po stracie ciała fizycznego wrócił właśnie tam, skąd przyleciał? Dlaczego ptaki mają tak mroczną reputację? Według Encyklopedii Zmarłych i Umierających już od dawna mówiono o zwiastunie końca życia. Tradycja brytyjska łączy je z królem Arturem, który według pewnych twierdzeń nie umarł, ale przemienił się w kruka albo wronę. Za panowania króla Karola II kruki były uważane za narodowy talizman. Wtedy zaczęła się ich budowla w Tower of London, dawnej fortecy władców Wysp Brytyjskich, ale jednocześnie padła przepowiednia, że dopóki na wieżach Tower będą żyły kruki, dopóty trwać będzie Imperium Brytyjskie. Dlatego wszyscy byli przerażeni, kiedy podczas II wojny światowej tamtejsze kruki na 5 dni ucichły. W 1841 roku do Londynu przybył kapitan morski o imieniu Morgan. Zatrzymał się on na noc w hotelu. Jego pokój był pełen ciężkich, antycznych mebli. Pomimo przytłaczającej atmosfery, Morgan dość wcześnie położył się spać i szybko też zasnął. Niedługo potem jednak obudził go dźwięk trzepoczących skrzydeł. Mężczyzna na rogu łóżka zobaczył stojącego, dużego, czarnego ptaka, którego czerwone oczy wściekle się na niego wpatrywały. Nagle czarny ptak wzbił się w powietrze i zaatakował kapitana z wyraźnym zamiarem wykłucia mu oczu. Kapitan odpierał ataki i desperacko zaczął się bronić. W końcu udało mu się zagonić ptaka na fotel, gdzie z całej siły na niego wskoczył, zamierzając go zabić. Nagle stwór zniknął, a mężczyzna doskonale widział, jak na jego oczach rozpada się w nicość.
Przekonany, że został zaatakowany przez ducha, obiecał, że już nigdy tam nie wróci. Czy mógł to być duch jednego z londyńskich przestępców? Ziemska pozostałość po brutalnej osobie, która kiedyś tam mieszkała? Tylko zły sen? A może był to zwykły ptak, który tak naprawdę przestraszył sennego Morgana? Ponoć około 1860 roku w Londynie zaobserwowano kilka duchów ptaków, zjaw dużo większych niż kruk lub wrona. Na przykład mieszkańcy Dean Street w Soho przyzwyczaili się do nich na tyle, że już zupełnie przestały im w ogóle przeszkadzać. Mówi się, że sam O'Donnell widział podobne objawienia zarówno w parkach w Dublinie, jak i w Londynie. Jednak czym one naprawdę są, nigdy nie udało mu się dowiedzieć. Czy to zbieg okoliczności? A może znak? Oczywiście każdy z nas czasami natknął się na martwego ptaka, ale zobaczyć je 3 razy z rzędu w 3 różnych miejscach, to już musi być co najmniej dziwne. Jak wiecie, wierzę w życie pozagrobowe i uważam ptaki za coś więcej niż tylko żywe stworzenia, ale jak to jest naprawdę, to wiedzą już tylko one.